Witajcie kochani, witam Was serdecznie z rana. W zasadzie jest ciemnawo, nie wiem czemu w ekranie wygląda jakby było jasno, ale jest ciemno jeszcze prawie. Słuchajcie, 7 rano. Zapraszam Was na przegląd półek, zobaczymy co będzie. Co się nam zaświeci w oczy, bardzo jestem ciekawa. Miał padać, nie pada, więc super, idziemy zobaczyć. Zapraszam. Ładny ten obraz, wiecie? I on ma chyba szybę na wierzchu. Chyba tak. W pierwszym momencie myślałam, że jest religijny, ale nie jest. Myślałam już z daleka, że to anioły, ale bardzo ładne. Taki trochę w stylu właśnie takich religijnych, ale nie jest religijny. Ładny, taki magiczny, fantazyjny. A zobaczcie, ona tu ma skrzydełka, widzicie? Więc coś jednak tutaj magii jest w tym obrazie. Tu mamy taki stary wieszak, garderobę w zasadzie. Ależ ciężki. Już go gdzieś widziałam. Tego kociambra. Zobaczcie, piwonie. O tej porze roku, szok. Nawet tulipany są. Szok, szok, szok. Czy 50 te na dole, tutaj, o tu, te na dole Amaryllis 6,50, nie wiem. Aha, bo w środku są 3. A ja będę kupować dzisiaj po 3,50 sztuka. Będę kupować 2. I to też ładne. Też ładne. Ale te gwiazdy betlejemskie były w Rewe ciut tańsze. Das wollte ich gerade sagen. Ja, krass, Nee, will ich verkaufen jetzt. Weil diese Film ist jetzt wieder diese Nacht rausgekommen. Die neue Serie. Es könnte knallen. Nie otworzę jedną ręką.
die festbinden? Aber ich habe ja O, jaki fajny ten stoliczek. Biedny, tak zimno jest. Zimno i mokro. Nie powinien na takim mokrym stać. A jest bardzo wilgotno. O, już długa ta. Długie to. 21 euro. Bardzo długie. Zobaczcie, jakie długie. Myślałam, że to Villeroy-Boch, ale to jest Goebel. Z tyłu zresztą też. Dzisiaj mam rękawiczki na rękach. Zobaczymy, jak długo będę mogła je trzymać na rękach, bo wiecie, jak się tam coś pokazuje, chcę wziąć do ręki, to trzeba rękawiczki ściągnąć, ale dzisiaj jest dość nieprzyjemnie. Ciągnie po rękach porządnie. Oczywiście ozdoby świąteczne, ale tam mamy takie fajne pojemniczki, muszę sobie je zobaczyć z bliska, a mianowicie te dwa. Co to jest? To jest metal, to już jest fajne, że to jest metal. I to jest, jeśli dobrze widzę, to SKS CIN, tak to się nazywa ta firma. 24 euro, a jednak nie. Po prostu firma inna robiła te pokrywki prawdopodobnie. A tu jest Zeltman Weiden za 24 euro, trochę kosztuje, ale bardzo ładne. Ta druga jest bardziej taka egipska. Guck mal, gegenüber. Ja, zum Glück ist mein Sohn der Klöcker. Jaki wielki kielich, ogromny.
Patrzcie, jakie piękne mosiężne okucia do drzwi. Piękne, naprawdę. Podejrzewam, że kosztują za sztukę około 8 euro. Zapytamy. Ale do drzwi takich w starym domku by super pasowały. Entschuldigung, Witoja? Kosten 2,50 Euro Stück. 2,50 sztuka, to nie jest tak źle. Ale dla nas jeszcze za wcześnie. Ale 2,50 to jest bardzo dobra cena. To też ładne. Und das Pärchen möchtest du für deine Frau nicht mitnehmen. Wybaczcie, że dzisiaj w rękawiczkach, ale jakoś mi strasznie dzisiaj ręce marzną. Eher anders auch. Kannst du mal was von dann Tragen, ja? Ja, und jetzt geht's zur nächsten Baustelle. Was ist das denn? Meine Lampe. Tolle. Welche nächste Baustelle? Mit den anderen Lampen. Ach, tolle. Ja, für 3 Euro kann ich das nicht. Ihr Lieben, ein schönes Für Wochenende. 3 Euro kann man sowas nicht stehen lassen. Nein, das stimmt. Schönes Wochenende. Bis bald. Czarny kot. To są fajne kotki. To są takie dzbanuszki jakby. Niestety made in Taiwan. Trochę robione na wzór angielskich. Tu mamy takie piękne kobaltowe lampki. Bardzo ładne. Mamy taką lampę. Ładną dość. Fajna, podoba mi się ta lampa. Tu jeszcze jest taka. O. Też starsza. Tu mamy piękną paterę na nóżce. Beyer Bock chyba, nie? Beyer Bock. To jest podobny do migdałów, zdaje się, z Ząbkowic. Einer zählt, Tu mamy takiego kotka. Kotek ma jakąś nalepkę, gildę porcelany. O, to jest bardzo ładne. Ma taką bardzo delikatną zieloną poświatę. I piękna muszla, ale ja już nie mam gdzie postawić. Tu mamy takie piękne konie. Tutaj mamy takie dwa pieski. Chyba bokser i chyba... nie wiem. Ale pokażę wam je w domu. Zobaczę, ile kosztują, w ogóle muszę zapytać. Jeszcze znalazłam piękną czarną lampkę. Czarne lampki jakieś są bardzo rzadkie. Rzadko widuję. Malowane. Ona jest taka trochę... Czy ona jest stara, czy ona nie jest stara? Ale chyba jest. Ten obraz też jest piękny. Morski. Tu mamy trochę kartonów. To zajrzyjmy do nich. Co tu mamy ciekawego? Jest dość wcześnie, więc możemy... O! Staffordshire. W takim stylu. Nie wpadłabym na to. Angielskie. Tu mamy piękny wazon z Schirnding marka. Tu mamy też angielski zielony fajans. Tu mamy taki fajny pojemnik na coś.
Nie wiem na co. Na cokolwiek. O, a tu mamy piłę. Zardzewiałą bardzo. Na dole drewnianą. O, tu mamy Bolesławiec, zobaczcie. To taki dość pokaźnych rozmiarów. Muszę zapytać, ile kosztuje. Zaraz tam podejdę do pana i zapytam, co tu jeszcze jest. Tu mamy stary proszek Omo, który ma chyba bardzo, bardzo dużo lat. O, patrzcie, cena w markach. Cena w markach, czyli ma no ponad 20 lat na pewno. To ciekawe jestem, co jeszcze jest wart. Taki proszek. Tu mamy ładną kaczuchę. Złoto-beżową, złoto-kremową. Piękna. Cóż tu mamy za piękny dzbanek, zobaczcie. Z taką piękną sterczynką. Zakładam, że to jest to samo i to jest Schirding. Jest to Schirding. Ale dzisiaj jest przeraźliwie zimno. Przeraźliwie. Tu mam piękną miseczkę, taka zamglona, bo jest po prostu bardzo zimno. Piękne lampy w stylu Tiffany. A tu mam piękną karawkę, nawet komplet, zobaczcie. I 6 takich szklaneczek. Ta obok karawka przeźroczysta też jest bardzo ładna zresztą. Zobaczcie, na te lampy tutaj z daleka myślałam, to są jakieś dzbany, ale to są, w zasadzie mogłyby być też amfory, ale to są lampy. Być może były kiedyś jakimiś, nie były, bo są zamknięte od góry. Takie lampy. Co tu jeszcze mamy? Tak mi się wydaje, że dzisiaj to jakby się człowiek nie ubrał, to będzie marznął, szczególnie w ręce. O, tu mamy jakiś piękny dzban, a raczej dzbanek, ale chyba bez przykrywki i bez sygnatury, ale czekajcie, zobaczę przykrywkę, tu chyba jest raczej. No, jest przykrywka. Bardzo ładny ten dzbanek. Piękny. Taki trochę chyba secesyjny. Jugendstil. Bardzo ładny.
Tu jeszcze mamy taką piękną paterkę. Też piękna secesja, tak mi się wydaje. Cudowna, stara. No. Bardzo ładna. Tu chyba nikogo nie ma. Nawet nie ma kogo spytać o ceny, niestety. Die verkaufen hier? Wie teuer? 2 euro. No ale jest piękna. Und das hier? Diese 3. 3? Mhm. Okej. Ich überlege mir. Danke. Meine Frau kam. Aber Zobaczcie, jakie fajne te różyczki. One chyba są z porcelany. Albo z jakiegoś takiego materiału podobnego. Was kostet dieses Teppich? 10 euro Stück. No tu mamy taki piękny dzbanek angielski, ale ja już mam dość tych dzbanków angielskich i nieangielskich, więc muszę tak trochę dobrze się zastanowić, co potrzebuję i czy na pewno to, a nie co innego. Nie? Miałam nadzieję na dzisiaj na jakieś może jeszcze takie starsze ozdoby. Ale nic nie widzę. Nic nie widzę ciekawego. W ogóle nic nie widzę z ozdób. Bardzo niewiele takiego. Żeby coś było fajne, takie wiecie, starsze. Ach, das bisschen. Ich gehe nur da, was kommt sofort. Kugeln. Danka. Fajny ten koszyk, nie? Taki zardzewiały. Fantastyczny. Do dekoracji na taras. No zobaczcie, jakie piękna patera na podstawie mosiężnej. Bardzo ładna.
Takie czerwone. Czerwonych to ja mam bardzo dużo bombek. Więc czerwonych nie szukam. No tu mamy talerze Rosenthala. Thomas Rosenthal. Tu cały zestaw chyba jest. Aha. No to są filiżanki. Was kannst du machen, ja. Das ist klein. To chyba nie powinno być osobno. Dziwne. Ja, weil ich sehe 100%. Taka wielka butelka. Ruska. U góry po rusku pisze. A tu mamy parę jajeczek, zobaczcie. Ładne domki. Takie, że tak powiem, takie hiszpańskie. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na zestawieniu. Wróciłam do domu, zresztą wróciłam dawno temu. Jest już ciemno prawie, no tak, prawie się robi ciemno. Słuchajcie, co kupiłam? Byłam na Flohmarkcie o 8 rano. Zanim dojechałam, no jednak kawałek mam tam, żeby dojechać. Jeszcze było bardzo ciemno wyjątkowo, także coraz się bardziej rano robi ciemno, coraz jest wiecie, taka szarówka jeszcze rano, jak ja tam przyjeżdżam. No ale te Flohmarkty teraz już nie są takie jak były wcześniej, jak było, wiecie, lato, jesień. One są takie trochę opustoszałe, że tak powiem. Nie każdemu się chce wstawać rano. Nawet stoisk jest dużo mniej. Dużo jest też takich, wiecie, tych stoik wybrakowanych i no niestety taki będzie teraz sezon, podejrzewam, taki trochę inny, trochę bardziej, no
Chyba wolę bardziej te flomarkty w lecie, na wiosnę i na jesień. Zimowe są takie bidne, można trochę tak powiedzieć, ale co począć? Tak po prostu jest. Słuchajcie, co kupiłam? Trochę rzeczy kupiłam, nie za dużo, ale coś też kupiłam, co potrzebowałam i udało mi się wreszcie kupić. Takie rzeczy też fajnie jest zdobyć wreszcie. Słuchajcie, mamy już grudzień, więc mamy już piękny okres przedświąteczny, dlatego jestem dzisiaj na czerwono, na świątecznie troszkę. Mam też z tyłu takie bombki oświetlające jakby kuchnię. Zamierzam jeszcze zrobić w tym tygodniu taką ozdobę świąteczną tu u góry nad firanką, także coś się będzie działo. Oczywiście wszędzie już stoi amaryllis, bo ja amaryllis uwielbiam, kocham jak najbardziej, taką miłością, wiecie, totalną i zawsze jak przychodzą święta, już jest okres przedświąteczny, ten amaryllis musi tutaj wkroczyć koniecznie. Słuchajcie, co kupiłam, już Wam pokazuję. Pierwszą rzeczą jest, no to było wiadomo, że to wezmę, bo to kosztowało euro, więc to w ogóle jest taka śmieszna cena z kartonów. Fajnie, bo jest całe, nic mu tu nie dolega. Może Wam pokażę krótko sygnaturkę. Niektóre osoby tutaj są z Bolesławca. Czasem mi się ktoś odzywa, kto po prostu wie dokładnie, jaka tu jest sygnaturka. Powiem szczerze, że tu jest napisane po niemiecku, więc to jest jakieś, nie wiem, robione na rynek niemiecki, bądź po prostu starsze. Bolesławiec jednak trochę działa, także mamy za euro, on jest taki duży, fajny do mleka, na przykład na kwaśne mleko. Jak mamy swoje takie mleko, wiecie, prosto od krowy, to można sobie zrobić w takim dzbanuszku kwaśne mleko. Boże, dawno nie piłam, dawno temu. Słuchajcie, co mamy dalej? Dalej mamy piękne lampki do wina, takie piękne kobaltowe. Ja nie wszystko kobaltowe lubię, ale akurat lampki bardzo lubię i jak mi się trafiają, to kupuję. Szukałam ich w internecie i słuchajcie, wyświetliło mi się tak dużo różnych możliwości, skąd one pochodzą, że nie będę tutaj wymyślać. I Bohemia mi się wyświetliła, i wyświetliło mi się, że mogą być francuskie, jakiś Lambert i tak dalej, także nie będę tutaj wymyślać, że wiem dokładnie, co to jest, bo nie wiem, a za mało czasu. Flomark jest dzisiaj nagrany i jutro wskakuje, więc myślę, że są bardzo ładne i to jest najważniejsze. Mają piękną nóżkę, kosztowały tylko 8 euro za 3 sztuki, bo mam 3. Także bardzo fajne. Do witrynki będą pięknie pasować. Takie kobaltowe bardzo lubię. Lubię też bardzo szafierowe, które też niełatwo kupić. Także rzadko się trafiają. Słuchajcie, następną rzeczą są piękne pieski. Ja je wyszukałam w takim w ogóle pudełeczku, w którym było bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. Kluczyki, nie kluczyki, jakieś takie małe figurki, jakieś... Co tam jeszcze było? A mnóstwo rzeczy tam było w tym koszyczku, pudełeczku. I ja sobie wyszukałam takie 2 pieski. I co się okazuje, one są obydwa sygnowane. Jeden to jest chyba jakiś taki bulldog, myślę. I na nim jest, słuchajcie, nalepka Gebel. Uda mi się to pokazać? Może mi się uda. Gebel. Takie maleństwo. A drugi to jest, słuchajcie, Łomonosow. Naprawdę jest to Łomonosow i już Wam pokazuję. Tu też jest sygnaturka Łomonosow. I niby to jest Cocker Spaniel, chociaż mi się wydaje, że on jest za wysoki jak na Cocker Spaniela i kolor też jest taki, niby są rude Cocker Spaniele, on jest taki trochę, no nie widziałam takiego Cocker Spaniela, ale być może, że są. Także takie maleństwa, bardzo malutkie, widzicie, takie naprawdę filigranowe. Każdy kosztował 2 euro. Pan po prostu nie wiedział w ogóle, że one mają chyba sygnaturę. Zresztą to było tanie stoisko. To było to stoisko, gdzie kiedyś kupiłam ostatnio te dywany piękne, więc tam ogólnie jest tanio. Słuchajcie, następną rzeczą jest abażur. Szukałam abażuru do tej lampy, która jest taka, wiecie, wybrakowana. Wy ją kojarzycie, bo ja ją niedawno kupiłam. Już mi trochę patyną zaszła, widzę, ale nie szkodzi. To ma swój urok. Pokażę Wam, jak bo ten abażur kosztował tylko euro, także fajnie. A szukałam takiego jednak używanego, ale wiecie, żeby pasował do tej nogi. I zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądać. Dobrze, tu pokazuję. O, widzicie?
Bardzo pasuje do tego abażuru, także fajnie. Jeszcze potrzebuję jakąś starą lampę, bo tak najbardziej by się opłacało. Starą lampę, z której Wojtek, wiecie, nie będzie szkoda jej poniszczyć, bo będzie na przykład zniszczona, że Wojtek wyciągnie z niej kabel i po prostu poprzerabia ten świecznik w zasadzie, bo to wygląda jak świecznik, a świecznikiem nie jest, to jest stara lampa i Wojtek to przerobi i będzie już do używania, ale jeszcze nie mam tego kabla, więc jeszcze musimy poczekać. I słuchajcie, ostatnią rzeczą jest lampa, już taka gotowa do używania. Bardzo fajna, to chyba nie jest stare, tak mi się wydaje, szukałam trochę w internecie, ale wygląda na to, że to jest dość nowoczesny produkt, ale ona jest bardzo ładna. Też abażur ma w idealnym stanie. Myślę, że stanie u nas na parapecie okiennym w dużym pokoju. Bo czemu nie, tam myślę będzie pasować. I ona kosztowała, słuchajcie, tylko 5 euro. Także bardzo mało, ma fajną nogę. Tu tak wygląda od środka, że to jest takie żółte, ale tego nie widać absolutnie. Myślę, że to światło trochę przekłamuje. Dziwne, zmienia się ten abażur, jak się go pokazuje pod światło. Jak się ją włączy, to ona takie ma prześwity, wiecie, gdzie te paski, tutaj jest jaśniej, a tu, gdzie to jest ten niebieski pasek, jest ciemniej. To tak fajnie wygląda. No i myślę, że za 5 euro, to jest przecież za darmo, nie? Także no, takie moje zakupy dzisiejsze, moi drodzy. Nie było dużo, ja mówię, te flomarkty będą takie trochę, mi się wydaje, biedniejsze, ale niekoniecznie, bo to różnie bywa. Czasem jedzie się, jak jest deszcz i kupi się bardzo fajne rzeczy, więc może być różnie. Ja bardzo lubię chodzić nawet w zimie na flomarkty, więc jest tam trochę też ludzi, dużo ludzi chodzi. Może trochę później niż ja, bo ja jednak bardzo wcześnie jestem, żeby było mniej, bo wtedy łatwiej się nagrywa, jak jest koło 9, 10, już to jest bardzo duży tłok przeważnie i nie da się nagrywać, bo się ludzie, wiecie, przeciskają i to nie ma wtedy sensu. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego tygodnia przedświątecznego, jeszcze chwilę i za chwilę będziemy mieli święta, ale jeszcze trochę filmów wskoczy, takich właśnie typowo świątecznych, ze świąteczną muzyką, żeby było trochę fajniejszy klimat. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, dajcie znać, jak Wam się podobało, co Wam wpadło w oko i widzimy się w środę. Także łapka w górę i do środy. Pa!